Patrzcie, mam taki szalik. Jest bardzo długi. Bardzo długi. Córka mi zrobiła na szydełku. Ale nie chciałem o tym teraz gadać. To, że politycy nas okłamują, to wiemy dobrze. I wy pewnie też to wiecie. Ale teraz chciałem powiedzieć o dwóch dość ważnych politykach z partii rządzącej, tak zwane Prawo i Sprawiedliwość, gdzie ja używam nazwy nieprawo i niesprawiedliwość. I tak, pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Słyszeliście, że pan prezydent Andrzej Duda zachorował na koronawirusa. Słyszeliście, że zachorował na koronawirusa po raz drugi. Wiecie, że promował szczepienia. I co? Kiedy zapewnia swoich obywateli, swoich wyborców, tych, którzy płacą mu wynagrodzenie, które sobie ostatnio podniósł, że dzięki szczepieniom właśnie, żeby nie wątpić w szczepienia i że on dzięki szczepieniom przeszedł tego koronawirusa bardzo lekko. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że teraz po 3 dawkach szczepienia znacznie lżej zniosłem tą chorobę niż w 2020 roku w październiku, kiedy byłem chory po raz pierwszy. Wtedy czułem, że jestem chory, miałem grypę, teraz zupełnie praktycznie rzecz biorąc nie poczułem w ogóle tego, że jestem chory. To posłuchajcie, jak mówił o tym, kiedy chorował na tego koronawirusa pierwszy raz. W wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jestem chory na koronawirusa. Nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych symptomów, zwłaszcza tych najbardziej typowych, jak zanik smaku, zanik węchu. Niczego takiego nie miałem i nie mam. No ale niestety wynik testu jest absolutnie jednoznaczny. Czuję się dobrze w tej chwili. I co? Andrzej Duda. Kłamiesz. Kłamiesz nas w imię polityki, którą prowadzicie. A drugą sprawą, o którą chciałbym powiedzieć, jest kwestia tego, że teraz jest planowane przymuszanie do szczepienia różnych grup zawodowych, między innymi służb mundurowych. Pozdrawiam wszystkich, którzy z zacięciem i zapałem w sercu bronią tej polityki covidowej, medyków i nauczycieli. Medycy, dopóki wasza sytuacja była całkiem fajna przez COVID, bo po prostu zarabialiście trochę więcej, trochę dużo więcej, bardzo dużo więcej, to było wszystko dobrze. A teraz nagle, co się okazuje, będziecie przymuszani do procedury medycznej, do przyjmowania preparatu, którego, jak mówi karta charakterystyki produktu leczniczego, badania się jeszcze nie zakończyły, a będziecie do tego zmuszani. Dodatkowo współodpowiadacie za to wszystko, co powoduje, że system z obostrzeniami i z różnymi rozwiązaniami powoduje to, o czym ostatnio było na posiedzeniu Komisji Norymberga 2.0, że po prostu pacjenci, którzy powinni mieć ratowane życie, muszą czekać na wynik testu. I jeszcze dodatkowo trzeba słuchać dziwnych komentarzy. Tymczasem w kontekście tego wprowadzania obowiązku szczepień warto jest posłuchać naszego premiera, który potrafi dość dobrze zarobić na działkach, o czym było w jednym z materiałów u mnie, link macie w opisie również, do tego, żeby zapomniał o takich słowach, które powiedział bardzo wyraźnie. Raz jeszcze z całą mocą chcę podkreślić, szczepionka będzie dobrowolna. Więc ja się teraz pytam, czy to są osoby, które nadal mają mandat społeczny, czy premier, który jest szefem wszystkich ministrów, który powinien służyć nam, może nas kłamać w ten sposób w twarz i zmieniać zdanie? Czy prezydent może dawać takie po prostu sprzeczne ze sobą informacje i po prostu zakłada, że nie wiem, te informacje gdzieś zniknęły i wszyscy zapomnieliśmy? Nie. Jeden i drugi zapewniają nas o tym, że nie warto na nich oddawać głosu, że startują z listy ugrupowania, na które nie warto oddawać głosu. I nie chodzi tutaj teraz o sprowadzanie tego do polityki. Chodzi tylko o to, żebyśmy my jako społeczeństwo przy wyborach rozliczali i odsuwali od możliwości zarabiania pieniędzy i wpływania na to, co się dzieje w naszym kraju, ludzi, którzy bezczelnie oszukują nas w twarz w imię obrony swoich idei i prezentowanych treści. Mi to nie pasuje. A wam? Duda i Morawiecki. Wstyd dla was. Absolutny wstyd.